Ja wiem, że film Petera Jacksona, czyli Martwica mózgu, najłatwiej tłumaczy się jako Brain Dead, ale w Ameryce również był wyświetlany pod tytułem Dead Alive, więc jeżeli spotkasz się z takimi dwoma tytułami, to nie stresuj się, to nie są dwa różne filmy, to po prostu jest, mimo że oprócz tego jest zrobiony kilka lat później amerykański film Brain Dead, dwa osobne słowa, ale akurat w tym momencie dzisiaj mówimy o Martwicy mózgu Petera Jacksona. Film jest sprzed ładnych już paru lat, bo to jest 1992 rok, ponad 30 lat od momentu premiery tegoż filmu. I w tym momencie nie ma się co czarować. To już jest film kultowy. Idealnie, naprawdę. Film Martwica mózgu idealnie się wpisuje w kultowe horrory, bo tak, to są takie filmy, które fani bardziej kochają niż krytycy. Film z budżetem $3 miliony zarobił 243 tysiące dolarów, więc rzeczywiście bardzo poległ, ale przez ten czas, mimo wszystko zarobił więcej niż Powrót Batmana wtedy w Nowej Zelandii, mimo wszystko przez ten czas my pokochaliśmy ten film. Ja sam ten film widziałem kilkanaście razy i za każdym razem on mnie bawi, on mnie przeraża, on mnie uczy, on mi pokazuje, jak fajnie można chociażby nakręcić miniatury i to wszystko wpasować, wkomponować w cały film i to wygląda bardzo dobrze. Zarys fabuły tylko i wyłącznie mamy naszego, właściwie nie tyle głównego bohatera, co główną bohaterkę, która niestety nie może się zakochać, ale jej babcia, tak jest babcia stara, pomarszczona, która stawia jej tarota i mówi, że nie bój się, będzie dobrze, będzie facet, będą przejściowe problemy, ale będzie dobrze. Oczywiście pojawia się nasz bohater, a w międzyczasie na początku filmu mamy ludzi z zoo, którzy postanawiają ukraść, właściwie wywieźć, mają teoretycznie pozwolenie, więc nie ukraść jakoś tam rzadki rodzaj małpy, szczuromałpy, małposzczura i tak dalej, jak zwał, która kiedyś tam rzeczywiście kogoś ugryzie i ten ktoś zacznie się zamieniać w zombiaka i tak dalej. Rzeczywiście reszta to już jest w tym momencie komedią pomyłek, komedią błędów, komedią, która sprawia, że czasami mamy ochotę zwymiotować, a czasami po prostu śmiejemy się do rozpuku, bo jest to rzeczywiście zabawna sprawa. Ale zacznę rzeczywiście po kolei. Peter Jackson długo rzeczywiście chodził, ażeby ten film w końcu się udało zrobić. Nakręcił go poniżej budżetu. Jak mówiłem, budżet $3 miliony, ale zostało mu jeszcze 45 tysięcy, więc postanowił jedną ze scen, której nasz główny bohater bawi się powiem tak, z dzieckiem zombie, z niemowlakiem właściwie powinienem powiedzieć, niemowlakiem zombie. Akurat nakręcili ją w 2 dni, wycyzelowali. Peter Jackson powiedział, to mi się bardzo podoba. Zresztą sam Peter Jackson pojawia się w tym filmie. Pomocnik grabarza, to właśnie jest on. Jeżeli masz jakieś skojarzenia co do tej postaci oczywiście, z filmem Zły smak, Bad Taste i z tamtą postacią pomocnika grabarza, trafiłaś idealnie, bo rzeczywiście to jest ukłon w ten sposób. Film Peter Jackson stwierdził, to ja zrobię może nie parodię, bo to akurat nie jest parodia, ale to jest horror na wesoło, bo taka ilość dziwnych rzeczy, taka ilość głupot, jakie się dzieje w tym filmie, jest niesamowite. Głupotek bardziej, bo to oczywiście im plus te wszystkie rzeczy. To nie jest nagle tak, że ja cię normalnie patrz, ona biegnie, trawa super, stadion narodowy się potyka. Nie, akurat nie tędy droga, ale humor, który postanowił nam zaserwować w tym filmie, jest dosyć obrzydliwy, wiesz, bo śmieją się z wszystkiego. Te zombiaki, mamy jego właśnie matkę głównego bohatera, sama w sobie już założenie jest nabijaniem się z psychozy Alfreda Hitchcocka, i oczywiście późniejszych kontynuacji. Psychoza była już w cyklu kultowe horrory, więc możesz sobie odwinąć kilkadziesiąt odcinków do tyłu i sobie tam to rzeczywiście obejrzeć, co mówiłem o 4, chyba 5, bo tam 5 było tych filmów, liczając nową wersję Gasa Van Santa i rzeczywiście postanowił się pośmiać i kilka razy jest naprawdę tak, że oglądamy to i jest w ogóle co tu się dzieje, jak tam matka, że tak powiem, wyciska pryszcze, czy jak się zatnie coś, ale potem nagle przychodzi scena, ja to nazywam z Kung Fu Księdzem, kiedy po prostu rozwala system. Naprawdę rozwala całkowicie system. Padam. Na końcu wrzucę link, ponieważ obejrzałem ten film, więc możesz obejrzeć Martwicę mózgu z moim komentarzem, więc dokładnie zobaczysz, jak to wygląda. I naprawdę są sceny
dla osób, które chcą widzieć mnóstwo krwi sztucznej, też żeś zagadał, nie, prawdziwej krwi, no sztucznej krwi oczywiście w tym filmie, ale było grubo, naprawdę było grubo, bo finałowa scena, czyli ta powiedzmy hardkorowa walka, nomen omen z zombiakami, zużyto 300 litrów sztucznej krwi do produkcji tejże sceny, grubo, dosyć konkretnie. W ogóle kręcono, prawie cały film był kręcony w studiach Avalon. I taka była sytuacja, że jednym z hangarów, jednych powiedzmy z sal zdjęciowych, niech tak to będzie rzeczywiście ujęte, ta krew dosyć konkretnie była pompowana, tam było kilkanaście litrów na sekundę i w pewnym momencie, no i to gdzieś tam spływało do jakiejś lokalnej rzeki, ona się nazywała rzeka Chat, oczywiście mam tutaj ciekawostki, jest IMDb, no i ludzie zaniepokojeni, mieszkańcy obok zadzwonili po policję i że tam jakaś rzeź się odbywa, jakaś masakra, bo krew się leje, no i okazało się, przyjechała policja, mówią, nie, spokojnie, to jest, jak widzicie, no my tutaj kręcimy komedię, horror komediowy, to jest po prostu... no co tu dużo mówić, roztwór mąki kukurydzianej z czerwonym barwnikiem i tak to rzeczywiście jest. No mieli się spieszna, bo okazało się, że nie można tak sobie to robić i tak dalej, no ale jakoś było dobrze, więc film jest naprawdę bardzo krwawy, uznawany jest za jeden z najkrwawszych, jeżeli nie ten, w którym najwięcej rzeczywiście się czerwonego płynu leje. Jak oni przeszli przez cenzorów w różnych krajach, w ogóle Wielka Brytania stwierdziła, że to jest pokazane w tak cudowny, cudaczny sposób, głupawy i to jest oczywiście komedia, że dali im tam certyfikat bodajże PG-13, no ale później ktoś tam się skapnął, zaraz stary, to jest horror, tutaj są zombiaki, tu ludzie giną, musi być inaczej, no to w tym momencie, a dobra, no podniesie im ten certyfikat. Niestety tak to rzeczywiście się stało, więc jest naprawdę grubo w tym aspekcie. Zombiaki odkładają łyżkę w każdy możliwy sposób. Przez ugryzienie, przez gdzieś tam jak ksiądz odkopuje głowę jednemu drugiemu, a skończywszy na tym, że kosiarka bardzo się przydaje. Słuchaj, Ash ma swoją piłę mechaniczną, nie teksańską, ale piłę mechaniczną. Tutaj nasz główny bohater porusza się pomiędzy tymi zombiakami przy pomocy kosiarki. To nie traktoreka, taka wiesz, zwykła ręczna, która no sprawia, że jest dobrze, jest bardzo fajnie. Nie od dzisiaj wiadomo, że Peter Jackson jest wielkim fanem King Konga. Mowa oczywiście o tej oryginalnej wersji z 1933 roku i ta małpa, szczuromałpa, w ogóle napisz mi w komentarzu, jak ona się nazywa, bo już w tym momencie zapomniałem, bo trochę czasu minęło od nakręcenia od obejrzenia tego filmu. Mieszka na Wyspie Czaszek. No wiadomo, że King Kong też mieszkał na Wyspie Czaszek za czas jakiś w stosunku do tego filmu, w stosunku do Martwicy Mózgu. Peter Jackson będzie miał możliwość nakręcenia filmu o King Kongu, który to oczywiście uczyni. Między innymi tam Naomi Watts i Jack Black się pojawiają w tymże filmie. No ale tych ukłonów jest całe mnóstwo, nie tylko do tegoż filmu. Mówię wcześniej, ukłon w stosunku do Psychozy, ukłon w stosunku do King Konga, do słuchowiska Orsona Wellesa, czyli Wojna Światów i tego jest całe mnóstwo, naprawdę tutaj wszędzie, a na dodatek pamiętaj, to jest rok 1992, nie ma tego, że jakieś komputerowo generowane efekty, wszystko co widzisz tutaj było robione praktycznie, więc na przykład film został umiejscowiony gdzieś w latach 50. Bardzo mi się naprawdę podoba, jak to wszystko było stylizowane na te lata 50., ale jak bardzo uważnie się przyjrzysz, to zobaczysz, że tutaj jest połączenie miniatur również. Wspomniany wcześniej powrót Batmana Tima Burtona również wykorzystywał to, tak samo jak Batman tegoż samego reżysera i tutaj jest to naprawdę fajnie zrobione, bardzo ładnie połączone i jeżeli się wpatrzysz, jeżeli wiesz czego szukać, to znajdziesz, ale tak to naprawdę nie widać. Nie widać, że akurat ten film używa miniatur, więc efekty wizualne na najwyższym poziomie. Te zombiaki w bardzo wyszukany sposób się poruszają, bardzo wyszukany sposób one w ogóle są. Ta matka, która się pojawia, no wiadomo, matka naszego głównego bohatera, to co się dzieje na końcu to jest jakiś kosmos. Ja oglądałem i zastanawiałem się, czy ja rzeczywiście oglądam film o zombiakach, czy po prostu to jest naprawdę tak jest świetnie przerysowane, ale cały czas balansuje na tej
cienkiej czerwonej linii, żeby tylko nie przerysować, żeby nie wyszedł z tego pastisz, parodia, komedia, tylko mamy horror z elementami komediowymi, żeby to było rzeczywiście dobrze zrobione, więc pod względem technicznym film się, no według mnie, no widać, powiedzmy, kiedy używamy można powiedzieć animatroniki albo kukiełek, mapetów, jak zwał, tak zwał, no to widać rzeczywiście po latach, że to się zestarzało. No, ale to akurat to jest taki film, na którym przymykamy oko, to niespecjalnie nas jakoś rusza. Film jest również śmieszny, bo oprócz tego, że cała ta sytuacja z zombiakami, no bo gdzieś tam oni się pojawiają, nasz główny bohater nie chce, żeby to się nomen omen rozeszło, to oczywiście rodzi szereg dziwnych, zabawnych sytuacji. Jak chociażby jeden, kiedy dwa zombiaki okazuje się, że są napalone na siebie. Tak, rzeczywiście, no więc wiadomo, co może się z tego wszystkiego urodzić. Pomyłki, bardzo ich rzeczywiście jest dużo. Wiadomo, mamy główny wątek naszej dziewczyny i chłopaka, czyli romans, wielka miłość, oj, jak my jesteśmy piękni. Matka, która jest zazdrosna, zaborcza, a dodatkowo jeszcze jest kontekst, ponieważ nasz bohater w młodym wieku stracił ojca i tu również to jest wszystko pokazane, wyjaśnione, jest dodatkowe, więc tak naprawdę mamy, wiesz, ogry mają warstwy, cebula ma warstwy, więc naprawdę mamy warstwę na warstwie i one się później w miarę tego, jak ten film sobie spokojnie płynie, one się rozwijają, one nam po prostu są ukazywane, co tutaj się zdarzyło, czemu, to, jak, dlaczego i w ogóle. Ale przede wszystkim ten film jest zabawny. Naprawdę ten film jest zabawny i to jest wielki plus, bo nie każdy obejrzy ten film i powie, ale mi się to podobało, rzeczywiście to jest bardzo fajne, bo to nie jest komedia dla każdego, wiesz, to nie jest tak, że włączysz sobie Akademię Policyjną, Gliniarzy z Beverly Hills, Braci Marx czy inny Fuchs i będziesz się śmiać do rozpuku. No nie, to rzeczywiście film jest bardzo ekscentryczny, charakterystyczny, bardzo specyficzny. Więc jeżeli lubisz zombiaki i na przykład podobają Ci się filmy, no nie chcę powiedzieć George'a A. Romero, bo on akurat robił film o zombiakach na poważnie, ale Powrót żywych trupów, czyli to, co powstało Odnoga, która powstała później, gdzie mamy filmy o zombiakach na wesoło. Jeżeli na przykład lubisz Shaun of the Dead, czyli Wysyp, nomen omen żywych trupów, to jak najbardziej, to jest film dla Ciebie i weź też pod uwagę, że no ja wiem, że na przykład był chwyt marketingowy, że kiedy film w latach 90. był wysyłany do wypożyczalni wideo, tak, wideo VHS, no to do kopii każdego filmu był dołączony worek na wymiociny. Bo rzeczywiście tutaj tej krwi, tego wszystkiego, latających, urwanych nóg, głów, wszystkiego, no co tylko możesz sobie wymyślić, co producenci i twórcy filmu mogą rzeczywiście zrobić i jest całe mnóstwo. No wiesz, teraz mówimy, że oglądali Terrifiera i mdleli, albo ludzie wymiotowali, albo trzeba było zadzwonić po karetkę, czy coś takiego. No nie, rzeczywiście tutaj jest świetny chwyt marketingowy, ale tutaj bardzo dużo się dzieje, leje, krwawi, śmieszy, więc jest rzeczywiście w tym aspekcie jest bardzo, bardzo grubo. I jeżeli jesteś osobą, która ma mocny żołądek, lubi się śmiać z dziwnych rzeczy, niekoniecznie powiedzmy bardzo oczywistych, a także lubisz horrory o zombiakach, to jest produkcja dla Ciebie. Jeżeli jest dla Ciebie, to udostępnij tę recenzję na swoich mediach społecznościowych, niech Twoi znajomi oglądają, może ktoś się rzeczywiście zdarzy i powie, proszę bardzo, patrzcie, jak ja mogłam żyć przez tyle lat, nie znając tejże produkcji, przecież to jest świetne, wartościowe, dziwne, inne, odjechane w stronę słońca kino, ale jak dla mnie, tak, nieczęsto to mówię, bo czasami widzowie wybierają mi takie kwiatki do omówienia w cyklu kultowe horrory, że aż się boję, ale ten film, czyli Martwica mózgu, Brain Dead Petera Jacksona, jest to idealny, kultowy horror. Naprawdę, wpisuje się we wszystko, co tylko można byłoby sobie wymyślić. Tym bardziej na przykład mam porównanie, bo nie tak dawno omawiałem serię strasznych filmów. Wiadomo, pierwsze dwie to bracia Wyansowie, trzecia, czwarta i piąta to jest panowie Zas, Zuckerman, Abrams i Zucker z Leslie Nielsenem między innymi w rolach głównych i Charlie Sheenem i mam w tym momencie idealne zestawienie tego, jak to wyglądało tam. Wiem, że tam to była głównie komedia z wątkami horrorowymi, tutaj mamy
no powiedzmy podobnie. Więc rzeczywiście obejrzyj, jak najbardziej świetna produkcja. Moją ocenę znajdziesz na Filmwebie, tam jest podane dokładnie co myślę o tym filmie, a więcej kultowych horrorów oraz komedii znajdziesz i tu. Jak najbardziej. To już w tym momencie zależy od tego, co lubisz oglądać. Włącz albo komedię, albo horrory, a najlepiej jedno i drugie.